okazja, abyście byli przed nami. I wczoraj jak tam wjechaliśmy, to tam nie działał nawet GPS. Niesamowicie, środek pustyni, organizator nas trochę wychujał, bo w miejscu, gdzie miał być refueling, nie było i jedziemy na takich oparach paliwa. O co chodzi z tym autem? Co jest? Jaki jest problem? Z którym? Z Iwekiem? Tym? Za wolno jedzie. Nie, ma kierowcę nie do końca, nie? On jest lala, A z tamtym co jest? tamtym. Wszystko super, porobione jest. Co nam kazali, tośmy porobili. A coś z bezpiecznikami było nie tak? Z bieżnikami? Bezpiecznikami. Z bieżnikami. Zimówki były założone na piach. Było nierozsądne troszkę. Dlatego tyle palił. Tak. A to zamiast opon dajecie więcej paliwa. Dokładnie, po co to zmieniać? Chyba ogarnięta, nie, wiesz co, problem z sondą mamy, ale nie mamy tej sondy. Nie udało się dostać. No nie, ale coś może ogarniemy jeszcze, nie? Ale walczyliśmy do chyba 3 z kawałkiem, nie? Co, fura po prostu więcej pali. Więcej pali, no i problemy mają małe na trasie, nie z tym. Bo tu jednak stacji benzynowej nie ma co kawałek. Mamy sondę. Ale dopiero, mamy sondę, ale na refuelingu dopiero, bo tam pojechał tam serwisowy. No jeden odcinek to przeliczymy, tak jak jest. Dobra, ja się przebieram. Gdzie moje... I think for your information, the Sonde Lambda is the same of Can-Am. You can have it. Because I have the same problem on Africa Race, Okej. and we can change it. Wiesz co powiedział? Że jest sprawa na 99% taka sama jak w Kanamie. Bo mówi, że w tym teamie w Kanamie im się zrypało i wymieniali i taka sama jest. No, pasuje. No ale to tylko tak, żeby wiedzieć. 22 ci wsadzam. Pasuje po luzu, patrzyłem czy idzie. Poluzowana, tak? Ed, już pojechali, za późno wszedłeś. Może i dobrze, to sobie dzisiaj odpocznę. Mam parę rzeczy, co bym sobie chętnie zregenerował. Ale ty już widzę, coś masz na poczekanie. To, Mam, to jest Weź. napój bogów. Jest jeden gość, co naklejki... Mrówka moczu Krzysztofa i moja wyglądają na obydwie chore. Jak nastawienie dzisiaj? Dobrze, mam parę małych dysfunkcji w organizmie, które mam nadzieję, że zalałem sobie właśnie pigułkami przeciwbólowymi. Więc na parę godzin w przód powinno starczyć. Albo nie wiem, Wszędzie potem mam jako piach. Kalala. Nastawienie jest takie, że coraz bardziej rozumiemy, że całą sztuką jest dojechać ten rajd do końca. To nie są odcinki 10, 12, 30 km, gdzie wpadasz i pełen gaz i fan z zapieprzania, bo tych kilometrów tu jest 300, 400, 500 do przejechania. I żadna maszyna takiego tempa nie wytrzymuje. Okej, też od takiego od początku wiedzieliśmy o tym założeniu, nie robiliśmy, ale widzimy, że jeszcze chyba trzeba troszeczkę bardziej upłynnić, wygładzić tą jazdę, czy tam gdzie się da bardzo szybko jechać szybko, tam gdzie się zmniejszać te różnice prędkości, nie to, że pełne przyspieszenie i hamowanie. Przed nami jeszcze 4 dni, włącznie z dzisiejszym, z 3. A wczoraj w naszej klasie odpadło 25% załóg. Więc kurde, w tym tempie, no to w tym rajdzie w sumie czasy przejazdów przestają mieć znaczenie, mają tylko 10% wpływ na wynik, ale całą sztuką jest trzeba do końca, no bo za każdy kolejny niedojechany odcinek, jak wypadniesz, to dostajesz prawie że dziesiątki godzin. To jest co Robert zrobił. Robert, co się stało? Robert? Mały Jakub czy duży Piotrek czy średni Tomek? Rzepka, kurde. Rzepka? O Jezus Maria. Nie dość. Tam jest mało ergonomicznie stworzone. A Ja- to nic, ale to nic. Dobra, wymieniam ten. Bo mamy. Krzychu, wy jesteś odpowiedzialny za finanse? I musimy scyzoryków rozdawać. Podwyżka dla mediów. Nie, słuchaj, posłuchaj. Rozmowy o pieniądzach nie zaczyna się w ten sposób. Po pierwsze, przychodzisz z butelką wieczorem i zacznij mnie kruszyć. Później
Przyjdziemy, wiesz, zrobimy jedną, dwie butelki i zaczniemy rozmowy o biznesach. Przejdziemy z trzema. Pamiętam to. Szukam jeszcze ostatnia szansa taka w zasilaniu do sondy, ale już chłopaki załatwili, ale tak mówię już dla pewności sobie przejrzę zanim pojadą. To? Gotowy, tylko mi gościu się w samochodzie. Gotowy to będziesz, jak będziesz miał kask zapięty i... Kurwa, jak go zjebał przy wszystkich. Ja myślę, że to podchodzi pod ten mobbing. Mobbing, tak, dokładnie. Pressing, agresja. To mamy. To będzie prędzej nic nie bierzemy. No, ale jak mi się skarżył, że w ogóle nie śpi taki zestresowany, tak go pilot stresuje. Nie ma. Serio, no. No i wyślij raport do białej skrzynki. Tak? Anonimowy taki. Nie, no, znaczy naprawdę, jak się wchodzi, rano znowu nie spałem, znowu się zrywałem. Zajeb mu! Ładuję ci tryką. Bad boy, when you know fi use play game. I be king, I be me serious. Girl, you know some. Ça, c'est les plans à Fred, hein. Je sais pas encore si c'est la bonne, hein, gars. How much for it? Alors, où c'est qu'il me les a casés? Parce qu'il m'a dit, tu ouvres les tiroirs, tu regardes dedans. Too much. C'est bon. Mówi, że nie będzie tanio. No tak. Tanio to już było. Tanio to już było. A ja marketingowo totalnie źle podszedłem. Od razu powiedziałem, że ratują nam życie. No tak się nie mówi. No. To się od razu Trzeba powiedzieć, że wystawia na strzała. potrzebujesz tego. A po co mi to? Mogę wziąć za darmo. Yes. The right part number. Okay. There we go. Yes. So in the should I pay you now or later in the Later, later I will come, yes, with the souvenir. Thank you. mamy to. Czyli ja Team uratowany. za darmo ugrałeś. No widzisz, tak się negocjuje. W sumie nie wiem, jak mi się udało, ale mamy za darmo. Po prostu będziemy ich omijać na kampie. Ja cię nie znam, ale Trzeba było sama. ubrać koszulkę innego. Sama, merci. Trzeba było ubrać koszulkę innego teamu, że wiesz. Kurwa, to nie pomyślałem. Merci beaucoup. Merci Teraz już się beaucoup. wysprzęgliłeś, kim jest. Tak, no nic. To jest właśnie brakujące ogniwo w teorii Darwina. A w teorii Roberta? W teorii Roberta to jest warunek ukończenia ewolucji. What do you think for this rally? Too fast for our tractors. We're driving with agricultural techniques against race cars, so not easy at all. But we know that before. Tractors against race car.
Muszę wam powiedzieć tak, że dzisiaj jest dzień numer 4, dzień z przygodami już od początku, ale co niemiara stała się mała awaria, niestety na tej drodze tutaj, a jechaliśmy ją już od początku rajdu chyba z 10 albo 15 razy, bo jeździmy w kółko, tak tutaj lewo, prawo. Pokażę wam, co się stało. Kamień z auta naprzeciwka nam uderzył w szybę, no i pęka coraz dalej, także taka przygoda. Szefie, a niuchnąłeś to, czy to diesel? Wiesz co, wąchałem. Wydaje mi się, że to jest gazolin. Gazolin, tak. Teraz to już bez różnicy. Lej. I tak już silnik zatarty. Jest twoja naklejka i jeszcze u nas była zawleczka. Dobra. Ten dzień za szybko się dla nas nie skończy, a właściwie już dzień się dawno skończył, mamy noc, jest, zobacz tutaj, 19:45, całkowita ciemność, dookoła najbliższa osada to jest 40 km w tamtą stronę, a inne to nawet nie pytajcie daleko. Zobaczcie, nasi są jeszcze na trasie, mają przejechane, drugi odcinek miał, ile? 230? Masiorku, ty wiedziałeś, ile mają drugi odcinek? 230 km. Wystartowali bardzo późno do odcinka, już praktycznie można powiedzieć, że po ciemku. Myślę, że jeszcze lekko godzina im zajdzie, żeby dojechać do nas. Do mety myślę, że 1,5 do 2 godzin, a jeszcze trzeba wrócić na hotel, a na hotel mamy stąd 180 km. To sobie wyobrazić, nie wiem, jak dojedziemy na północ, to będzie bajka. Trzymamy kciuki, aby dojechali i żeby im paliwa starczyło, bo my nie mamy paliwa. Gdzie ja jeszcze dodam jeden taki faktor X, no bo tam jest taka sytuacja wczoraj, bo byliśmy gdzieś tutaj wczoraj. Tak. Tam nie działa żadna karta SIM, nie działa karta Dokładnie. SIM polska, ale nie działa też tunezyjska karta SIM, więc generalnie tam jest czarna, przysłowiowa dupa. Generalnie dlatego też są skoki GPS-u, bo oni wjeżdżają w strefy, gdzie nie ma zasięgu i nagle przeskakują. Powiem więcej, wczoraj jak tam wjechaliśmy, to tam nie działał nawet GPS, a to już nie jest normalne. To prawda, więc nawet w razie co, wezwanie sygnału SOS, nie wiem, czy by to zadziałało, szczerze mówiąc. Znaliby na pewno obszar, bo był ostatnią pozycję, ale nie dokładną pozycję. No, więc... Straciliśmy kupę czasu na naprawach dzisiaj, ale się naprawiliśmy. Mamy jeszcze, w limicie jesteśmy. Organizator nas trochę wychujał, bo w miejscu, gdzie miał być refueling, nie było. I jedziemy na takich oparach paliwa. Mieliśmy do przejechania jeszcze ponad 160 km od refuelingu teoretycznego, gdzie go nie nabraliśmy. I jedziemy 50-60 na godzinę przez noc, byleby dojechać do końca i nie utknąć gdzieś na pustyni. Krzysztof, ile kilometrów jeszcze? 90. O, to jeszcze przed nami 90 km. Paliwo na razie wychodzi, że udaje nam się oszczędzać, ale nie wierzymy wskaźnikowi, bo on pod końcówkę opada dużo szybciej, więc tak naprawdę cały czas jedziemy na oszczędności. Czas dla nas się już nie liczy, bo w limicie się zmieścimy, a nie chcemy mieć żadnej kary za nowo brakujące waypointy. Walczymy dalej. Co was skłoniło do tego, żeby wystartować do drugiego etapu? No co nas skłoniło? Jeżeli normalna jest rzecz, jeżeli mieliśmy awarię, na której straciliśmy parę godzin i patrzymy, że ten ostatni, drugi etap mamy czas go zrobić, bo ilość kilometrów się zgadza z tempem, który będziemy jechać, a dali nam kartę, na której napisany jest maksymalny czas, dali 13,5 godziny na dzisiejszy odcinek. Więc kurde, niepojechanie jest niesportowym zachowaniem, no bo
jedna rzecz, że dostaniemy maksymalny czas, czyli 13,5 godziny, plus za każdego ominiętego waypointa dodatkowe minuty byśmy zebrali 20. Więc oczywiste jest kurwa, że jedziemy, bo przyleliśmy na rajd, no jakby to by się kurwa 9. No. Ale wszystko by dobrze poszło, gdyby nie okazało się, że 250 czy tam 260 km, które mieliśmy przejechać, obliczyliśmy, że no mamy tankowanie po 80 km. Więc pierwsze 80 km jechaliśmy tempem, spalając duże ilości paliwa. Dojeżdżamy po 80 km na fueling wskazany w roadbooku. Przyjeżdżamy na ten fueling, a tam nikogo kurwa nie ma. Mamy w czarnej dupie. No nie wrócimy się, bo roadbook nie działa wstecz. A te przejechania 170 km, a paliwa nam zostało 60%. Więc była opcja, co robimy? No jak weźmiemy pineskę, jak się weźmiemy serwis, to tam piją DNS-a i karę za cały dzień i reszta tych, a kurwa my dalej możemy jechać. No, tak było, jest zgodnie z regulaminem, no podali 13 godzin, 13,5 godziny tego max time'a. Stwierdziliśmy, że jedziemy, tylko jechałem z prędkością 50 km na godzinę, przez cały odcinek nie używając ani razu prawie hamulca. I spalanie rozkładaliśmy co chwilę, patrząc, czy jeszcze lekko wolniej, czy jak. Średnio się trzymałem z założenia 56, pod koniec coraz wolniej. I jak na końcu zobaczyliśmy sędziów, no to wjechaliśmy już na zbiorniku nie pokazującym, że tam coś się stało, tylko 0, było, że empty. Więc myślę, że w baku nam została dobra 100 albo 50, w sensie mam na myśli mililitry paliwa. Pytanie, czy on teraz w ogóle odpali do zjechania z lawety, no. Więc dobrze, no ale dojechaliśmy, zmieściliśmy się w czasie i nabiliśmy wszystkie waypointy. A tak to byśmy byli znowu ogromnej ilości godzin w plecy. I to nie chodzi o to, że już walczymy o miejsce, bo tam chuja tego miejsca będzie przez te nasze awarie. Ale no to kurde, to jest sport, no trzeba dojrzeć do końca, no. No mercy! Ale wiesz co? Doszliśmy do wniosku, że lisy lepiej radzą sobie nocą. No to a poza tym lisy to są nocne zwierzęta. No Wychodzą właśnie. wtedy na polowanie. No i pięknie. No wiesz, nocy nic nie różni od dnia, no. Wręcz odwrotnie, masz fajne wrażenie, jak włączysz światła, to jakbyś w tunelu jechał. No i pięknie, pięknie. To fajnie. Widzimy się jutro rano. Kołujcie zimne browary, jakby była okazja, abyście byli przed nami.